i witam Was serdecznie na moim kanale ponownie. Fajnie, że znowu jesteście. Mam dzisiaj dla Was taki troszkę spontaniczny, a jednocześnie niespontaniczny filmik, ponieważ planowałam go już od listopada, odkąd wróciłam z Ameryki. Ale przyznam szczerze, że było mi trochę ciężko Cię zabrać, no bo jednak tak patrzę za okno, jest szaro i te moje lampy są takie mało naturalne. I ja uznałam, że w ogóle YouTube, ale obiecałam Wam na Instagramie filmik z moimi łupami z USA, także słowo się rzekło, muszę go dotrzymać. A więc zabrałam się w sobie, słuchajcie, narzuciłam trochę makijażu, przeczesałam włosy, ale słuchajcie, nie oszukujmy się, mam na sobie ciągle piżamę. Hello, znacie mnie, wiecie jaka jestem. No, ale mam dla Was dzisiaj wielką siatę różnych szpejów, które przywiozłam z Ameryki, także pokażę Wam, co jest w środku, wytłumaczę, co do czego służy, czy są może jakieś zamienniki w Ameryce, jakie są ceny, no. Let's go! Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w Polsce mam dość dobry dostęp do materiałów. Zwłaszcza teraz, kiedy jest Costco Shop, kiedy są naprawdę dobrze wyposażone sklepy plastyczne, czy sklepy z materiałami. Wydaje mi się, że raczej nie mamy się czego wstydzić i nie musimy się martwić o dostępność różnych rzeczy. Ale powiem Wam szczerze, odkąd pojechałam właśnie do Ameryki i zobaczyłam tą różnicę w ilości i jakości i różnorodności rzeczy, które oni mają, a my możemy znaleźć na naszych półkach, no jest trochę kosmos. Takie sklepy jak na przykład Joann's czy Michael's to są naprawdę ogromne obiekty. Słuchajcie, jakbym tak miała porównać do tego, co mamy w Polsce, to bym powiedziała, że to jest taka Castorama, pełna rzeczy plastycznych, pełna rzeczy dla hobbystów i cosplayer naprawdę mógłby tam siedzieć cały dzień. Także to już faktycznie pokazuje, jaki to jest rozmiar tych budynków, w których możecie takie rzeczy zakupić. Tak samo jeżeli chodzi o dostępność tych sklepów, to wydaje mi się, że Amerykanie mają dość łatwo, ponieważ gdy patrzyłam, oczywiście gdy byłam w Atlancie, patrzyłam na mapę miasta, jak to wszystko wygląda z rozmieszczeniem tych sklepów po centrum, to widziałam chyba około 5 takich większych sklepów w okolicy mnie, więc wydaje mi się, że każdy Amerykanin może spokojnie wskoczyć sobie w Uberka i po prostu podjechać do takiego Joann's, nawet jeżeli ma samochodu. A kwestia samochodów i dojazdów i w ogóle komunikacji publicznej w Ameryce to jest inna historia i nie wiem, czy będę mój kanał, ale faktycznie, jeżeli chciałam się gdzieś dostać po tym mieście, to faktycznie jeździłam Uberami i na moją kieszeń to nie było dość drogo, bo to kosztowało około 30 zł do takiego większego sklepu Joann, więc jeżeli dla mnie to było 30 zł, to ile to musiało być w groszach, naprawdę takich groszach dla mieszkańców Atlanty. Kolejną rzeczą, która naprawdę sprawia, że myślę, że Amerykanie mają dość łatwo, jeżeli chodzi o zakupy cosplayowe, to jest asortyment tych sklepów. Słuchajcie, naprawdę tam było autentycznie wszystko. To jakbyście połączyli Costco, sklepy plastyczne, sklepy z materiałami, sklepy florystyczne, hurtownie florystyczne, wszystko. Wrzucili takiego jednego wora i to byłby sklep dla hobbystów w Ameryce. Autentycznie byłam w szoku, jak duże rzeczy tam można znaleźć. Było wszystko, po właśnie półki z materiałami, z kwiatami, z farbami, pianki Ewy, worble, wszystko tam. Autentycznie było praktycznie wszystko. W takim mało prawdopodobnym przypadku, że nie udało Wam się kupić czegoś, co naprawdę potrzebujecie w tym jednym konkretnym sklepie, nie ma nic prostszego niż wsiąść w auto i po prostu pojechać do kolejnego marketu, który wydaje mi się nie powinien być zbyt daleko od tego pierwszego. Naprawdę, porównując do tego, co mamy w Polsce, czyli godziny przeszukiwania sklepów w różnych miastach, sklepy internetowe, hurtownie, wow! Oni naprawdę mają bardzo łatwo. O, i taką jeszcze jedną rzeczą, którą Wam chciałam koniecznie wspomnieć na temat tych sklepów, jest fakt, że każdy z nich ma taką swoją apkę dla stałych klientów z promocjami. Oczywiście takie rzeczy również są w Polsce, jak na przykład ta apka z Rossmanem, czy coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że ilość i jakość tych promocji, jakie są tam, są naprawdę wow, ponieważ gdy ja jechałam, akurat była tam promocja przedświąteczna i udało mi się dorwać promocję, w której zapłaciłam $50 mniej. Po prostu mniej, po prostu odcięli od mojej kwoty finalnej $50 całej właśnie kwoty tych zakupów. Czyli wydaje mi się, że to jednak jest jakiś dość duża oszczędność, zwłaszcza dla mnie, biednego Polaczka, który przyjechał na zakupy w Ameryce. Niestety nie zachowałam rachunku, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile kosztowały mnie wszystkie moje zakupy z tych sklepów plastycznych w Ameryce. Chociaż wydaje mi się, że to naprawdę nie było zbyt mało, ponieważ no, przelicznik dolarów na złotówki to troszkę boli po kieszeni. Ale z drugiej strony, gdybym musiała myśleć tylko i wyłącznie o złotówkach cały czas będąc w obcym kraju, to nie jest przepis na dobry czas na wakacjach, także też starałam się po prostu nie patrzeć na to i kupowałam to, co potrzebuję najbardziej z tych rzeczy. No i to chyba tyle słowem wstępu. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę nakreśliłam tą sytuację z tymi sklepami. To co? Nie przedłużamy, wyciągamy pierwszy produkt z mojej siaty dobroci. No dobra.
No to na samej górze mojej siatki mam akurat moje nowe nożyczki do tkanin. Kupiłam sobie Fiskarsy, ponieważ moje ostatnie były już naprawdę bardzo stare, ciężko mi leżały w dłoni, więc po prostu dokupiłam sobie nową parę nożyczek właśnie do tkanin. Jeżeli ktoś faktycznie kiedyś pracował z materiałami, wie, że dobre nożyczki do tkanin to jest po prostu święty graal każdego cosplayera i faktycznie są niezastąpione, także uznałam, że sobie dokupię jakieś takie nowsze. Były dość drogie, przyznam, nie wiem czy nie przepłaciłam, ponieważ patrząc po cenach w Polsce, po internecie, mogłam kupić je taniej, ale uznałam, że skoro już są pod ręką i mogę sobie je wziąć, to faktycznie już je zakupiłam i nie żałuję. Mam nadzieję, że będą się dobrze sprawować, kiedy w końcu je otworzę i będę mogła zacząć nowe projekty z moimi nowymi nożyczkami. Kolejną rzeczą, którą wydaje mi się akurat nie możemy znaleźć w Polsce, a przynajmniej ja nie widziałam na żadnych półkach sklepów plastycznych, są magnesy neodomowe i ja kupiłam takie dwa różne rodzaje. Jeden z nich to są takie zwykłe, okrągłe magnesy, które można faktycznie kupić gdzieś na internecie, a drugie z nich, które wydaje mi się nie widziałam jeszcze na żadnych sklepach, są takie magnesy w taśmach, które są z jednej strony na taśmę dwustronną, więc można ją przykleić do różnych powierzchni, no i możemy również je ciąć nożyczkami do tego rozmiaru, który potrzebujemy. Powiem szczerze, jestem zafascynowana i bardzo bym chciała spróbować tego użyć w różnych moich nowych projektach. Zobaczymy, do czego mi się przyda, czy będzie mocniejsza, czy słabsza niż neodymowe magnesy, na przykład w zbrojach. Słuchajcie, zobaczymy, jestem ciekawa, chyba też nie kosztowały zbyt dużo, około $5, czyli jakoś 20-25 zł za taką jedną paczkę. Zobaczymy, co z tego uda mi się zrobić. Następnym produktem, który wydaje mi się jest super przydatny, a również nie do końca widuję go w sklepach plastycznych, przynajmniej na półkach, ewentualnie gdzieś w jakichś hurtowniach czy na internecie, są takie gotowe klipsy do różnych ozdób, na przykład do włosów. I tu na przykład mamy takie zwykłe klipsy złote, które wydaje mi się, że możemy znaleźć w jakichś pasmanteriach, a z drugiej strony znalazłam takie klipsy połączone z jakby podstawką pod jakiś przedmiot, pod jakąś przypinkę, jakąś płaską powierzchnię, którą możemy po prostu przykleić do tych klipsów. Wydaje mi się, że to jest ekstra pomysł, ponieważ jest to jakby gotowa baza pod jakieś ozdoby do włosów, pod peruki. Naprawdę możliwości są nieskończone, mi się wydaje. Także uznałam, że sobie kupię taką paczuszkę. Ona również kosztowała około $2-3 za taką paczkę. W środku jest 5 takich klipsów. No i faktycznie każdy z nich, wydaje mi się, może być użyteczny pod jakieś elementy do kostiumu. W sklepie Joann, w którym ja byłam, akurat była świąteczna wyprzedaż. No i były przeróżne rzeczy, oczywiście ozdoby, jakieś choineczki, bombki z ogórkami. Słuchajcie, naprawdę tam było wszystko. Ale akurat dorwałam taki naprawdę wielkiego rozmiaru dzwoneczek, który wydaje mi się, że mogę wykorzystać do jakichś strojów cosplayowych. Niekoniecznie widuję takie rozmiary dzwoneczków gdziekolwiek w Polsce podczas jakichś świątecznych wyprzedaży czy świątecznych właśnie wystaw, więc uznałam, że to jest dobra okazja, żeby sobie taki dzwoneczek kupić, no i będzie czekał na jakieś kolejne świąteczne stroje w moim repertuarze. Także taka głupotka, też nie było dość drogie, około $2-3, a wydaje mi się, że przyda mi się do różnych strojów. Okej, następną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, będzie tym razem jakieś narzędzie. I kupiłam sobie taki właśnie przebijak kaletniczy do robienia dziurek w skórze czy w jakichś twardszych materiałach, na przykład typu jakaś wordla. Uznałam, że potrzebuję takiego właśnie narzędzia do ładnych, kształtnych dziurek w materiale. No i faktycznie nie było dość drogie, kosztowało to chyba około $15-20 za taki naprawdę porządny metalowy przyrząd, więc zdecydowałam się taki wziąć. Oczywiście one są dostępne w Polsce na sklepach ze skórą, czy sklepach właśnie typu Allegro, ale uznałam, że skoro już jestem i to faktycznie fajnie leży w dłoni, podoba mi się ten kolor i kształt tego przedmiotu, to już sobie po prostu go kupiłam. A jeżeli chodzi o robienie zakupów z narzędziami w Ameryce, co o tym sądzę? Osobiście Wam nie polecam. Z prostego powodu, jakim są różnice w przejściówkach w europejskich i polskich, ponieważ możecie się zorientować, Ameryka ma troszkę inne wtyczki niż my, więc jeżeli chcecie kupić jakieś narzędzie w Ameryce i potem je do nas przywieźć, potrzebujecie przejściówki. Co jest troszkę irytujące, no bo czasem można o tym zapomnieć, no i za każdym razem, kiedy używamy tego przedmiotu, musimy o tej przejściówce myśleć, musimy ją znaleźć, wyszukać skądś. Także no nie jest to najbardziej optymalna rzecz i po prostu polecam Wam jednak kupić coś takiego po prostu w Polsce lub gdzieś z Europy. Jedną z kolejnych rzeczy, którą spotkałam tam na półkach i uznałam, że autentycznie nie widziałam tego chyba w Polsce, jest taki specjalny pędzlek do Wicolu z firmy Mod Podge. I Mod Podge to jest jakby taki troszkę odpowiednik właśnie kleju do drewna, kleju do takich różnych DIY-ów.
No i faktycznie mają w swoim asortymencie bardzo dużo różnych rodzajów pędzli i ten autentycznie przykuł moją uwagę. Wydaje mi się, że będzie on idealny, jeżeli chodzi o nakładanie wikolu na piankę. Oprócz tego, że jego kształt jest super, ponieważ jest obły, szeroki, więc będzie jak najmniej pociągnąć pędzlem na powierzchnię pianki, to również jego włos jest wykonany z nylonu, czyli materiału, który jak najdelikatniej rozprowadza wikol. Jest on bardzo właśnie delikatny, nie zostawia dużo ruchów, dużo maziów tego pędzla, więc jestem prawie pewna, że będziemy się super z nim współpracować. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ale jeżeli chodzi o cenę, to faktycznie był wart, mam nadzieję, że będzie wart swojej ceny. Kosztował on około 30 zł, 40 zł, więc jest to troszkę duży jak na pędzel, ale mam wobec niego duże oczekiwania. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Następnym produktem, który mnie bardzo zainteresował i zawsze chciałam go wykorzystać, a jednak nigdy jakoś nie miałam okazji w Polsce, mimo tego, że ten produkt jest w Polsce do kupienia i można go znaleźć na różnych sklepach z pasmanterią czy hurtowniach pasmanteryjnych, to jest taśma dwustronna do przypracowywania różnych elementów w materiałach. Pozwala ona na łączenie różnych materiałów ze sobą bez konieczności używania maszyny do szycia. Więc jeżeli ktoś faktycznie albo się z nią nie lubi, albo ma szef, który wymaga jakby połączenia się ze sobą bez widocznych linii szycia, to faktycznie taka taśma dwustronna na podgrzewanie, pod żelazko jest idealna i widziałam dużo cosplayerów, którzy używają tego właśnie produktu do swoich kostiumów i jestem po prostu ciekawa, jak ja mogę go wykorzystać. Kupiłam 9 metrów tego cuda za około $15, więc jest duża szansa, że przepłaciłam w stosunku do tego, co bym mogła kupić w Europie z tego samego produktu, ale z drugiej strony jest to marka Hit & Bond, którą słyszałam od moich koleżanek po fachu, że jest bardzo mocna, bardzo dobrze trzyma, więc uznałam, że warto wypróbować ją, skoro jest ona tak polecana. No i zobaczymy, czy jest faktycznie mocniejsza niż inne odpowiedniki europejskie. Kolejną rzeczą dla leniwych krawcowych, jaką ja nieskromnie jestem, jest Fryblock, czyli taki przyrząd czy specyfik do zabezpieczania końcówek łatwo prujących się materiałów. Wielu cosplayerów zabezpiecza swoje prujące się brzegi materiałów na przykład jakimiś klejami typu Wicol czy Gutermann lub na przykład też je można opalić nad świeczką. Ja osobiście nie jestem fanką tego rozwiązania, ponieważ zazwyczaj jest to brzydko widoczne, jest ślad albo czarny, albo biały od kleju, więc jeżeli już muszę to robić, to zazwyczaj po prostu je zawijam do środka i zaszywam, tak żeby nie było widać tych końcówek. Ale ponoć ten Fryblock jest niewidoczny, ponoć ma być właśnie on bardzo delikatny na tkaninach. Jestem po prostu ciekawa, jak on się będzie zachowywał, czy faktycznie jest wart swojej ceny, bo kosztował około $10 za taką większą właśnie tubkę. Pozostajemy w temacie szycia i mam dla Was teraz coś, co wydaje mi się jest super łupem i nie wiem, czy widziałam to gdziekolwiek w Polsce, czy nawet w Europie, czyli bardzo szerokie lamówki metaliczne. Ta lamówka ma 4 cm szerokości i jest wykonana z bardzo wytrzymałej, a jednocześnie fajnie giętkiej, złotej ekoskórki i wydaje mi się, że będzie idealna do wykończenia właśnie jakichś elementów szyciowych czy jakichś pasków, gdy na przykład w stroju jest złota zbroja. Niestety nie mogłam kupić zbyt dużo tego materiału, ponieważ za metr takiej lamóweczki zapłaciłam około 17 zł. Także no jest to sporo, jeżeli chodzi o dodatki pasmanteryjne i dodatkowo też nie miałam pomysłu, na co mogłam wykorzystać tę lamówkę, po prostu ją kupiłam jako taką ciekawostkę, a nóż się kiedyś przyda, więc jestem zadowolona, że chociaż tyle tego mam. Zobaczymy, czy może kiedyś będę tego potrzebować. Jak na razie moja ciekawość została zaspokojona. Ale nie odchodzimy od lamówek, a konkretnie nawet od złotych lamówek, ponieważ znalazłam taką złotą lamówkę z ekoskóry z kolekcji Jai, więc uznałam, że koniecznie chcę ją spróbować, ponieważ wierzę Jai we wszystkiego, jeżeli chodzi o szycie, o wykroje i byłam bardzo ciekawa, jaka to jest lamóweczka, jak się z niej będzie szyło. Wydaje mi się, że jest bardzo delikatna, bardzo miękka i ma bardzo ładny, taki delikatny złoty kolor. Różni się troszkę od tej mojej poprzedniej lamóweczki, jeżeli chodzi o odcień złota. I również wydaje mi się, że w Polsce mamy sporo takich właśnie złotych ekoskór, które są bardzo blade. Więc ta skórka w tej lamówce będzie idealnym kolorem do tego, co mam właśnie na stanie, jeżeli chodzi o złote ekoskóry. Ostatnie dwie rzeczy do szycia, które również kupiłam od Jai, to będą takie właśnie końcówki ze złotej gumy, które są dość szerokie. Nie wiem, czy widziałam takie wcześniej gdziekolwiek w pasmanteriach po Krakowie, więc uznałam, że są pod ręką, to kupię, zobaczę jak się sprawują. I wyglądają dość fajnie, są również w takim samym właśnie jasnym złocie, jak poprzednie lamówki, więc będą wyglądać idealnie, jeżeli będę robić kostium właśnie w tych kolorach. A druga rzecz to wykroje od McCalls i od Jai. To jest coś, na co czaiłam się już od dawna, ponieważ widziałam je na polskich stronach z rzeczami
elementami do szycia, z wykrojami. No i faktycznie byłam ciekawa, jak się z tego będzie szyło, jak się z tym będzie pracowało. Więc kiedy byłam teraz właśnie w Joann's, zobaczyłam, że jest wyprzedaż na różne wykroje i akurat ten był na przecenie. W zestawie w takim wykroju jest bodysuit, jest peleryna, są elementy na nogi, elementy na ręce, takie jakby troszkę bolerko, jak również i wykrój pod gorset. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę sporo różnych elementów, które mogą mi się przydać nawet nie do jednego kostiumu, ale do różnych po jednym elemencie, po dwóch elementach. Jeżeli chodzi o cenę takiego produktu, to na oryginalnej paczce to jest $21, czyli około 60-70 zł max za taką paczkę. No co już mi się wydaje, że jest dość dobrą okazją, ponieważ tu, słuchajcie, jest naprawdę bardzo dużo różnych elementów, które można połączyć do różnych kostiumów, więc to nie musi być tylko i wyłącznie jeden strój. Przy czym ja kupiłam, jak wspomniałam, ją wcześniej na przecenie, więc to było około $15 za całą taką pakę. Wydaje mi się, że dość dobrze zainwestowałam moje pieniądze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jeżeli chodzi o takie zamienniki, właśnie takich paczek z wykrojami, to oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, polecam Burdę, która wychodzi co jakiś miesiąc, co 2 miesiące z różnymi wykrojami pod różne części garderoby, lub oczywiście internet i szukamy na internecie różnych wykrojów pod nasze potrzebne nam kostiumy. Okej, to teraz czas na coś, co jest super przydatne do pracy z pianką, a mianowicie rzecz, która jest dostępna w Europie, niestety nie w Polsce, a szkoda, bo jest bardzo właśnie przydatna do ukrywania różnych niedoskonałości w piance i w zbroi, a konkretnie mówię o Quick Seal. Jest to naprawdę świetna, elastyczna szpachlówka, którą wykorzystuje się na przykład do chowania różnych szczelin między łączeniem w piance, czy jakichś ubytków. Jest naprawdę super, ponieważ nie dość, że możemy ją właśnie potem na końcu szlifować delikatnym papierem ściernym, to również podczas nakładania jej wystarczy mieć lekko wilgotne palce, na przykład sobie zamoczyć palec w wodzie i można ją lekko, delikatnie wyszlifować, wygładzić przed właśnie zaschnięciem na piance. Zastyga bardzo elastycznie i klei się do pianki w taki sposób, że kiedy ta zbroja na nas pracuje, rusza się razem z naszym ciałem, to również szpachlówka nie odpada, trzyma się, no i również jest bardzo elastyczna, tak samo jak jestem totalnie przeszczęśliwa, że udało mi się dorwać ten produkt, ponieważ inny sposób, żeby kupić tą szpachlę w Europie, to jest sklep belgijski cosplayshop.pl, który właśnie go sprzedaje na Europę, no i jednak tam jest troszkę zawyżona cena, plus koszty przesyłki, no niezbyt się to opłaca, więc kiedy pojechałam do Walmartu i zobaczyłam, że na dziale z rzeczami tak właśnie technicznymi leżą te Quick Seale, to od razu wiedziałam, ze 3. Także jestem super szczęśliwa, no i nie mogę się doczekać, żeby zacząć je wykorzystywać moich Na koniec zostawiłam najbardziej przydatną rzecz z całego mojego holu zakupowego, jeżeli tak to mogę nazwać. A konkretnie chodzi mi o klej, który jest naprawdę mega wytrzymały, wytrzymuje w wielu warunkach, jest świetny do różnych rodzajów materiału i jest bardzo ciężko dostępny w Europie. Wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie w Anglii, z tego co kojarzę, a w Polsce nie ma go w ogóle. Chodzi mi konkretnie o klej A6000. Ten klej przemysłowy naprawdę wiele razy uratował mi życie i wydaje mi się, że bez niego wiele moich strojów mogłoby naprawdę gdzieś tam rozwalić się na konwencie, ponieważ trzyma on naprawdę dziwne rodzaje materiałów ze sobą, które zazwyczaj nie współpracują, jak na przykład metal, drewno, szkło, tkaniny, różne plastiki, czyli tak naprawdę większość elementów, które wykorzystujemy do robienia kostiumu. Oprócz tego jest on elastyczny, więc możemy go wykorzystywać w różnych elastycznych łączeniach, na przykład w piance, jest on transparentny, można go szlifować, można go malować, jest odporny na ciepło, jest odporny na palenie, na wodę, także cholera wie, co go może naprawdę rozwalić. Ja osobiście go uwielbiam i naprawdę, kiedy tylko zobaczyłam go na półce w Walmarcie, to był po prostu ten moment, kiedy wiedziałam, że muszę go kupić. Nie macie pojęcia, jak się ciężko nagrywa zapaleniem zatok, także poproszę lajeczka za moje poświęcenie. W kwestii zamienników to również bardzo ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ponieważ ten klej jest bardzo specyficzny. Jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, to bym porównywała go na przykład do klejów epoksydowych, tych dwuskładnikowych, ale z drugiej strony on jest jednoskładnikowy, zasycha elastycznie, co zazwyczaj jest przy klejach epoksydowych są one bardzo trwałe, bardzo twarde. Powiem szczerze, nie spotkałam się jeszcze z takim klejem, który by zawierał takie same właściwości jak ten w jednej tubce, także no jak dla mnie jest on po prostu niezastąpiony. Kupiłam na przykład SX1000 do przyklejania jakichś małych elementów ze specjalnymi końcówkami na do różnej precyzji, do różnych właśnie otworków i on również wydaje mi się, że będzie ekstra, jeżeli chodzi o łączenie właśnie jakichś małych elementów, które boję się, że odpadną, a zatrzyma się tego kleju, nie muszę się o to martwić.
Wpadłam również na klej SX1000 do tkanin. Jestem bardzo ciekawa, czym on się różni od tego zwykłego SX1000. Ja wiem, że oczywiście wcześniej kleiłam tym klejem jakieś tkaniny i dość dobrze się sprawował, więc tym bardziej jestem ciekawa, czym zaskoczy mnie ten. Z tego, co tutaj jest napisane, to jest on dość mocniej rozciągalny, rozciągliwy, więc bardzo prawdopodobne, że po prostu będzie lepszy do tkanin z lykrą. Zobaczymy, też chcę go bardzo przetestować. Kupiłam również SX1000 w sprayu, także też jestem ciekawa, jak się będzie z nim pracować, zwłaszcza na jakichś powierzchniach, które muszą być gładkie, więc te mazie kleju muszą być niewidoczne. Oczywiście nie jest to jakiś najważniejszy zakup z tego całego mojego holu, ponieważ no okej, mogę się bez tego obyć, ale po prostu byłam ciekawa, uznałam, że jak już jest, to wezmę i spróbuję. No dobra, to chyba jest cała zawartość mojej siatki, którą przywiozłam z USA. Powiem szczerze, że gdybym miała większą pojemność bagażu i więcej kilogramów, przywiozłabym pewnie więcej tych rzeczy. tak szczerze. Po prostu byłam świadoma tego, że muszę wrócić z tą moją walizką do Polski, no i też nie mogłam przesadzić z kilogramami rzeczy, które przywiozłam z powrotem przez granicę. Osobiście bardzo Was zachęcam do testowania różnych nowych materiałów i produktów z innych krajów. Oczywiście to nie muszą być jakieś, wiecie, bardzo dalekie kraje typu Azja czy Ameryka. Wydaje mi się, że nawet nasi sąsiedzi z zagranicy mają różne inne odpowiedniki naszych klejów czy jakichś kosmetyków, które możemy faktycznie wykorzystać i przetestować do cosplayu, a nuż okaże się, że są po prostu lepsze niż nasze polskie. Ale mnie chyba już czas, kochani, ponieważ czuję, że tracę głos w tym filmiku. Pewnie słyszeliście cały czas, jak mówiłam przez nos, za co Was bardzo przepraszam, ale strasznie chciałam nagrać coś nowego, także mam nadzieję, że i tak docenicie moje poświęcenie w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was serdecznie do innych moich filmików, innych moich playlist, tutoriale, poradniki, vlogi z zakulis sesji, wszystko co chcecie. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, no i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Także cześć, buźka kochani!